Słuchajcie, skończyły się przelewki. Wóz, który chciałem zawsze przetestować. Marzyłem o tym. A jak wiadomo, marzenia trzeba spełniać. Także proszę bardzo. Skoda Fabia pierwszej generacji, rocznik 2005, ale szczerze, no jaka to jest wersja, nawet na to nie liczyłem. Petrolhead number one, nawet Fabię 1 wytrzaśnie w limitce, proszę. Edition 100 Fabianka. Maszyna ta została mi udostępniona przez samochodyyużywane.net. Jest do kupienia, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Już czuję, że dziś będą niezłe emocje, tym bardziej, że no tak. Dość mocno wieje wiatr, akurat w stronę Polski. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszkę wam o niej poopowiadam, zmierzymy ją raceboxem oraz później, wiadomo, skoczymy na próbę autostradową. Fabia pierwszej generacji to oczywiście mega popularny samochód, no może nie w tej wersji, ale ogólnie Fabianka, lecz Edition 100 została wypuszczona, by świętować stulecie Skody, także jest to mega ważny egzemplarz, a co za tym idzie, mega ważny test. Ogólnie tak, Fabię pierwszej generacji chyba każdy zna, taka polóweczka czesko-niemiecka, ale jeśli mowa właśnie o tej limitce, to wychodziła ona zawsze w czarnym kolorze. Jest to Black Magic Pearl Effect. No chłopie, czarna perła. Wyposażenie jest tutaj bardzo bogate, nawet mamy skóry, duże felgi jak na Fabie. Edition 100 bazowała na pakiecie, na wersji wyposażeniowej Elegance, także no nie było tutaj biedy. No i właściwie to wygląda ona jak Fabia RS, no bo proszę bardzo. Pakiet sportowy, jaki tutaj zderzak, wystający tłumik. Znaczy wiecie, no końcówka wydechu, ale jest ona przyspawana do tłumika, prawdziwa końcówka. I najbardziej tutaj wyróżnia się front tego samochodu. Proszę, jaki zderzak! Olbrzym, taki napompowany, tutaj jakiś wylot powietrza i to prawdziwy, tutaj nie ma skamu, ale tutaj już troszkę jest, no. Po środku i u góry prawdziwe grille. Zdecydowanie nie jest to grzybiarska Skoda, taka kurczę, No i Edition 100 całkiem nieźle się odpychała, wychodziła z 2 silnikami, z benzynką oraz z turbodieslem, oba oczywiście stukonne, no bo stulecie Skody. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no widzicie, wybrałem taką oto okolicę piękną, myślałem, że będzie troszkę tutaj tak to wszystko pasowało do grzybiarskiego klimatu Skody. Znaczy wiecie, zaznaczam, że jest wiele Skód, które nie są grzybiarskie, ale akurat Fabie 1 to tak, ale nie Edition 100. Ten egzemplarz jest elegancki jak krawat. W ogóle w ładnym stanie jest ten samochód. Jest to oczywiście Poliwc, no bo 2005 rok. No i ten tylny zderzak, jeszcze taki rzut oka, o, ja pierniczę, końcowa taka stukonna benzynka pod maską, ale ojej. W tej edycji mamy takie oto felgi 16-calowe, rozmiar opon 205×45, bardzo szerokie jak na Fabie, no i duże koło jak na Fabie 1. Ale no nie wiem, zawias chyba tutaj nie był ruszany, jest dość wysoka. I jeszcze raz ta japa. Zderzak z wersji Edition 100 lub też RS jest wyraźnie inny. Jest to chyba najbardziej charakterystyczny element właśnie dla tych wersji. Po prostu jest on taki odstawiony tutaj bardziej, niższy. Wygląda kurczę jak jakaś RS6 stara. No prawie. Ksenonów akurat tutaj nie mamy, a wiem, że RS-y można spotkać właśnie z ksenonami. Dobra, co, lecimy szybciuteńko. Kurczę, dzisiaj taka pogoda, raz pada, raz nie pada. Tak dziwnie, ale mówię, nie odpuszczę tego samochodu. Proszę, bagażnik, nawet nie wiem ile litrów tutaj jest. Nawet nie będę sprawdzał, podejrzewam, że niecałe 300. Proszę bardzo, koło zapasowe, pełnowymiarowe jak widzę. Bagażnik ma podświetlenie, bardzo dobrze, zamykamy. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. No wagowsko, no mechaniczny raczej taki, ale tutaj no chłopie, ja bym się nie zdziwił, jakby to była prawdziwa skóra, moi mili, bo auto już po prostu no, ma 20 lat, w tamtych czasach stosowało się po prostu prawdziwe skóry najczęściej. Ja nie mogę, z tego ujęcia byście obstawiali, że jest to Skoda Fabia. Mamy tutaj takie oto siwe skóry. Naprawdę jestem w szoku. Przyjemnie to wszystko wygląda. A boczek drzwiowy. Tutaj jest twardy, charakterystyczny taki materiał skodowski z tych lat. Tutaj już mamy jakąś tkaninkę, ale jest to twarde. Jest to po prostu tkanina przyklejona. Ale jest to przyjemne, powiedzmy, w dotyku, trochę szorstkie. Twardy podłokietnik. Wiecie, taka zabawa w kontrasty. Skórka siwa, pięknie i tutaj twardo. Wybaczcie, testu dwumetrowca już nie będę tutaj robił. Może być ciężko. I drzwi z przodu. No jest wag z tamtych lat. Dobrze, mikrostyki tutaj, znaczy przynajmniej w tych drzwiach, które tutaj używałem w bagażniku, mikrostyki nie są porozwalane. A to jest częsty przypadek, że trzeba zamek wymienić. Tutaj boczek drzwiowy.
też twardo, wszystko jest tak samo jak z tyłu, tylko tutaj jest podświetlenie. Matko, ale duma tutaj listwa, ja pierniczę. Nie no, hashtag premium muszę przyznać, ale bez jaj, bez szydery, nigdy w życiu nie widziałem tak dobrze wyposażonej i tak ładnej Fabii jedynki. Petrolheadowi się te pistacjowe takie Fabie podobają, wiem, że to jest dość takie w internecie wiralowe trochę, że bardzo fotel, to ma tutaj jakieś ślady użytkowania, no co? Nowy to nie jest przecież wóz. Kierownica, no po niej widać ewidentnie, że mamy do czynienia z poliftem. Naprawdę nie ma siary, mini Phaeton. Wsiadamy. Ale widok z perspektywy kierowcy, proszę bardzo. Prosta deska rozdzielcza, ale w tamtych latach wydawała się ona nawet taka trochę nowoczesna, bo minimalistyczna. Proszę, widoczność spoko. Nie mamy tutaj czujników parkowania, ale auto jest malutkie. Decha jest tutaj miękka. Nie wiem, czy w biedniejszych Fabiach nie było twardej dechy. Tutaj jest już twardo i nawet nie trzeszczy. Tutaj jedynie. O, tutaj już nie. No człowieku, Edition 100, nawet gałęzi już taki. Chrom, skóra, fura, komura. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą, no powiedzmy jest całkiem okej, no segment B przecież, no. Nie można się tak czepiać Fabii, no może nie jest ona jakoś tak porywająca tutaj, jeśli chodzi o design, ale jest to wag, także musi być tutaj poprawnie. Zwróćcie uwagę, podgrzewane fotele działają, bo sprawdzałem. ESP, radyjko, klimatyzacja, wprawdzie manualna, ale jest półmanualna nawet, bo tutaj jednak są stopnie, czy półautomatyczna, nie wiem. Boże święty. A od razu zajrzymy do schowka. Racebox, Racebox Fabii jedynce. Schowek jest dość spory, ale twardy. Kierownica, no to tak jak wam wcześniej pokazałem, nie wiem, chyba w Octavii była taka sama, coś tak mi się wydaje. No i proszę bardzo, liczniki już fajnie tutaj wyglądają, zupełnie nie jak w segmencie B, tak dorośle. Odpalimy sobie wagowski typowy scyzoryk. Duży komputer pokładowy. Wprawdzie tutaj no jest to wag, także te wyświetlacze, no tak, jak jest zimno z rana, to fajnie to wszystko widać, ale już po latach, jak robi się coraz cieplej, no to zanikają te pikselki. Podobno można to sobie wymienić, zregenerować i tak dalej. Prędkościomierz o 240 km na godzinę, proszę Państwa. No nie wiem, czy coś tutaj będzie widać w komputerze pokładowym. Nie wiem. Wprawdzie przy 6500 obrotów mamy czerwone pole, ale obrotomierz do 8000 nie ma miękkiej gry. Jakiś pan sobie przyjechał, ale nam nie przeszkadza. No i co tutaj coś jest jeszcze? Jedyną taką mega porywającą, nowoczesną rzeczą są te dwa wskaźniki tutaj. No nie wiem, jakoś mi się takie wydały futurystyczne, nowoczesne, designerskie. O, lusterko normalne, podsufitka jasna, normalna, wagowski, typowy wagowski panel. Tutaj jeszcze co my tu mamy? Proszę bardzo, co to jest? A już nie będziemy patrzeć. No lustereczka tutaj nie ma. Tutaj jest, ale bez podświetlenia. Podłokietnika też nie ma, za to jest uchwyt na kubek. Tutaj okieptacka dla tylnych. Nie! Tutaj uchwyt na kubek. Co jest w skórze? Tutaj chrom to jest w sumie normalne, ale na przykład takie rygielki, no to Edition 100. Naprawdę piękna sprawa. Myślę, że możemy gasić. Zajrzyjmy pod maskę. Tutaj jeszcze jakiś schoweczek. No tak, pod maską, tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj dwa silniki do wyboru w tej wersji. Oba są stukonne, bo to Edition 100 przecież. 1.9 TDI to pierwszy, no i 1.4 16 zaworów, wolnossak. Wiecie, jakie jest moje zdanie na temat 1.9 TDI, także nawet się cieszę, że mamy tutaj to 1.4 pod maską. Boże, zapomniałem wam nawet pokazać, że ten samochód ma tempomat, ale no już przeszliśmy do silnika. Jeśli mowa o osiągach... Nie, skrzynia biegów, 5-stopniowy manual. Przyspieszenie od 0 do setki 11,5 sekundy, przynajmniej tyle deklaruje producent. No i jak widzieliście, wszystko się zgadza. Prędkość maksymalna 185 km na godzinę, ale tak jak wcześniej wam wspominałem, oj, dzisiaj wiaterek będzie tutaj w plecy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby był mały ruch. Myślę, że możemy przenosić się pod autostradę. Skoda Fabia pierwszej generacji to jeszcze prawdziwa motoryzacja. Wóz zaprojektowany bez księgowych, z pasją. Palimy. I możemy ruszać. O, będzie to fajna próba autostradowa. Ale bym sobie taką Fabię puścił na glebę, dał większe kółko i jeździł na spoty. Niemieckie w dodatku pod marketami, takie Autotreffen są, no. Nie, no żartuję.
albo i nie. Straszne korki są na przejściu granicznym w Kobaskowie, na wszystkich przejściach tutaj w okolicy, ale to nic. No i dobra, i decha. Strujeczki. No, tutaj szczerze mówiąc dołu trochę nie ma, ale tak powyżej 4000 TSG w łapie. No TDI by miał dół, ale ja bym jednak wybrał i tak wolno ssącą benzynkę jednak. No i dobra. Teraz mamy, proszę Państwa, pod ostre wiatrzysko, jak widziałem na windy.com. Ostatnio jest tak wiecznie. No ale też w tą stronę jest bardzo duży ruch. Kurczę. Skrzynia biegów, czyżby jakaś tutaj długa była? No nie wiem, przekonamy się pewnie. Nie no, wiecie co? Z drugiej strony super, że będzie z wiatrem i mały ruch. Ale tutaj, no to jednak będzie rzeźba. Spalanie nie kasowałem, bo i tak tutaj nic nie zobaczę. Jest za ciepło. Jak taką Fabią się ogólnie jedzie? No, troszeczkę nami tutaj buja, szczerze mówiąc. Nawet jak mamy tutaj 16-calowe koła i tak dalej, no to zawieszenie po prostu jest trochę chyba za miękkie. Kurczę, no dam tutaj na 4. No i teraz tutaj jest, to jest to. Dobra, to ja już na zjeździe. 3. zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. 3 na zjeździe. Na zawrotce jestem. Dobra, soundcheck. Depniemy sobie z 2. Ale tak powiem wam, czekajcie. No le. Jaki diabeł. Do normalnej jazdy jak najbardziej jest wszystko ok, ale gdy chcemy podeptać, no to warto tutaj po prostu przetrzymywać ten silnik na wyższych obrotach. No dobra, tutaj 100-200 wątpię, że zrobimy, ale wiecie, może akurat. Teraz będzie tutaj trochę wiatr w bok, nie wiem czy to widzicie, tak po ukosie, ale później będzie łuk i z górki, i z wiatrem. Dobra, dobra, już z 4 pojedziemy. 3 będzie gdzieś tak do 120, lekko ponad, coś takiego. No jak na razie 162 było tylko. No ale mówię, ruch był obrzydliwy. No i tutaj od razu już Fabianka rozwija skrzydła. Proszę, 173, 175. Jeszcze mamy 1 bieg, moi mili. No boczny wiatr tutaj nie pomaga, ale są takie momenty, gdzie na przykład jakieś, nie wiem, jest jakiś pagórek czy coś przy autostradzie i wtedy tak mamy takiego małego boosta. Na przykład teraz tutaj jest, o, takie coś. No i od razu auto tutaj zaczyna przyspieszać. No i na takim równym te 185 by poszło. Tutaj zrobimy przetrzymanie. Dobrze jakby jakiś cień aerodynamiczny się trafił. Opaka 8.5 jest. Według GPS-u. Według licznika już prawie 200 będzie zaraz. No i tutaj już z górki będzie trochę, za busem spróbujemy. Dawaj, dawaj polóweczka. Jaka polóweczka? Czy to Skoda Fabia? No, jest symboliczne 200. Dobra, 200. Jak ja mówię? 200 chciałem powiedzieć, ale wiecie, emocje. No nie wiem. Tutaj jeszcze będzie w sumie możliwość. Dobra, damy 4. Tu
będzie ostro z góry. Tutaj jest fajny taki odcinek na wolniejsze samochody. O! Jezu, na czwóreczce to 180 i odcineczka, tak 180, 179 i 6. I co teraz? No, mówiłem, dobrze znam ten odcinek. Dobra, starczy już Fabiance. Było 198 km na godzinę według GPS-u. Ja musiałem już hamować, bo tam jakieś ograniczenie i roboty przy drodze. No powiem wam, chyba okej. Ale ładna BM-a. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Fabianka sobie świetnie poradziła. No mówię, ten brak dołu i takie troszkę pobujać trzeba ten samochód. Średnie zużycie niesprawdzane, bo tutaj tego. Było to coś pięknego. Skoda Fabia Edition 100. Ważny teści! Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.